Puerto Fronterizo Chetumal. Proszę ja was, to jest właśnie granica, moi drodzy, między Meksykiem a Belize. Antek, spokój. Antonino, pulpetino, burritino, moi drodzy. Spokój, Antek. Test smacznego z chorizo. Hiszpańska kiełbasa. Antek, spokój. Z Antkiem mam problemy. Rzuca się. Wrócił ze szkoły. Amiga? Tacos. Tacos. Buenos. Yeah, vegetarianos, they are better than that one with the meat, in my opinion. Plac w centrum, ludzie rozstawiają jedzonko. No tutaj dopiero tak około 19 ludzie zaczynają być aktywni ze względu na porę dnia i ze względu na temperaturę towarzyszącą w ciągu dnia. Można kupić jedzenie, można kupić pamiątki, można posłuchać muzyki. Gośćmi nie tylko są Meksykanie i turyści, ale również czarinki przychodzą sobie powąchać różne tam rzeczy, sprawy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w pierwszym odcinku z serii Belize Jak to daleko. Cieszę się, że dotarliśmy do tego momentu w sumie razem, moi drodzy. Seria z Meksyku i ze Stanów Zjednoczonych już się zakończyła, więc polecam Wam ją obejrzeć w zakładce playlisty. A tymczasem melduję, że coś mnie uwaliło pod koniec podróży po Meksyku i po prostu jest takie mega czerwone. Z dnia na dzień coraz bardziej się robi czerwone. Nie wiem dlaczego, nie wiem co, ale trzymajcie kciuki, żeby mi ręka nie odpadła. Zatem, moi drodzy, za chwilkę śniadanie, pakuję plecak i ruszam w drogę na granicę Meksyk-Belize. Zostawcie łapeczkę, żeby lepiej sandały szły i zostawcie komentarz, żeby była motywacja na nową serię. Cieszę się na nową serię, cieszę się na zmianę, ponieważ w Meksyku już finalnie naprawdę już spędziłem bardzo dużo czasu, biorąc pod uwagę, że 9 lat temu byłem już tutaj w Meksyku, no i spędziłem tutaj 3 miesiące, słuchajcie, 3 miesiące w Meksyku, no to wystarczy. No, zaczynamy. Pamiętajcie też o poczcie sandałowej, żeby podać odcinek komuś znajomemu, na przykład 5 znajomym osobom i powiedzcie, że to jest kierownik i warto z kierownikiem podróżować. No dobrze, dziękuję, ruszamy. Tutaj jeszcze ostatni rzut na komnatę, którą udało się wynająć za przyzwoite pieniądze w kwocie 80 zł. Z klimatyzacją jest to najbardziej istotna sprawa. Małymi krokami po śniadaniu. Śniadanie tuńczyk był. Co tam było? Dorada, tostada, herbatka z Jordanii, którą Julia przywiozła. I co? I trzeba się zbierać. Powiem wam, że jest takie piekło, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak po maśle. I let the door open. Perfect. Now it's time to go out. Check out. Amigos. Check out, check in. We did a great job together. It's true. It was nice. It was very nice, my friend from India. Thank you, bye bye. Aż kierownikowi łezka się zakręciła. O matko. Ach. To nie dla mnie takie podróżowanie. Aż łezka mi się i w jednym oku zakręciła i w drugim oku zakręciła. O matko święte. Ach. Co to za życie w podróży? My friend. Bo ja wam powiem, moi drodzy, to nie jest takie proste. Spotykasz masę ciekawych ludzi i później spędzasz z nimi trochę czasu i później jest smutek. Smutek, rozterka, że wracasz na drogę i znowu jesteś sam. Jak palec. Nie ma co się mazać, moi drodzy, no tak to w życiu jest. Ogólnie jestem bardzo emocjonalny i Julia jest naprawdę fantastyczną osobą, kompanką do podróży. I powiem wam szczerze, że cieszę się, że w ogóle trafiliśmy na siebie w Meksyku, bo była to podróż szalenie ciekawa i
I tyle, no. Co tu więcej powiedzieć? Teraz idziemy na wylotówkę z Bacalar. Już się pozbierałem. Pozbierałem się. Poukładałem sobie w głowie, że no człowiek w podróży spotyka ludzi i no ci ludzie przychodzą i odchodzą i to jest naturalna kolej rzeczy. No, więc tak, idziemy na wylotówkę z Bacalar, żeby się przedostać do granicy z Belize. Jeśli ktoś zapyta, kierowniku, czy wiadomo coś na temat granicy z Belize? Powiem wam, że informacje są tak niejasne, tak po prostu no mało konkretne, że no ciężko cokolwiek powiedzieć. Mówię tutaj o opłatach, o tej imigracyjnej właśnie tej działce, no to ciężko powiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało. A jeżeli chodzi o Meksyk, no to powiem wam, że Meksyk jest taki chillowy, no. Jest drogi, no ale taka chillera, relaks jest ok tutaj. Niemniej jednak, no nie wiem, czy tam trzeci raz już tutaj wrócę, bo już mam trochę, powiem szczerze, no przesyt Meksyku. Potrzebuję czegoś nowego bodźca, więc Belize jest idealne. Nie będę iść 5 km z buta na wylotówkę, tylko ja sobie po prostu zacznę łapać już tutaj. 200. A co będę się cykać? Nie będę się cykać. Pierwszy autostop złapany. Podjechałem do głównej drogi. Czekajcie, bo tutaj jest zamęt jak na rynku w czwartek w Siniatyczach. I teraz to jest nasza główna droga. I w sumie tutaj można też spokojnie łapać na Belizę, łapać do innego świata. Proszę bardzo, zapakowany rower, się nie cykają. W Polsce to już mandat by był z 600 zł. O proszę, menuici. Ale o menuitach to jeszcze porozmawiamy. Ja tam nie chcę nic mówić, ale dzięki Paweł, ale łapa to mi normalnie, zobaczcie co się dzieje. Widzicie to? Jakie czerwone gule wyszły? Szok. Kierownik umiera. To jest nasza wylotówka w centrum miasta, moi drodzy. I proszę nie pytać, czy to można, czy nie można. To wręcz trzeba tutaj uczynić. Madereria. Brzmi trochę jak Madera. Nic innego jak tartak. Na autostopie jest coś takiego jak tak zwana selekcja naturalna. Taksówki nie, motory prawie też nie, ale już samochody osobowe z drabiną na dachu me gusta. Zobaczcie jak tutaj fajnie jest rozwiązane. To są kanały odprowadzające wodę. Jak za dużo wody naleci, no to sobie tymi kanałami ta woda sobie przychodzi na prawo i na lewo w porze deszczowej. Ale ludzie wykorzystują to, żeby motorkami przejeżdżać z lewej na prawą, czyli nie musi jechać, nie wiem, do najbliższego zakrętu, tylko od razu sobie co ileś metrów sobie zakręca i tyle. Tego nie bierzemy. Tamten potencjał ogromny. O, właśnie tu jest ogromny potencjał autostopowy. Amigos, Mexico. Jedziemy z Bacalar w stronę kolejnego kraju. Autostop po 10 minutach złapany tutaj ze znajomymi. Bacalar. O, Bacalar. Pueblo Bacalar. Pueblo México. A, Pueblo México. México Pueblo i to jest taki program, który zrzesza konkretne miejscowości na mapie Meksyku, tak żeby zachęcić bardziej turystów do zwiedzania ich. Es para el Tren Maya. Ajá, es un tren que va a abarcar. Proszę zobaczyć, pracownicy robią linię kolejową dla turystów, że podróżowali po tej części właśnie Meksyku sobie wygodnie koleją. Zobaczcie jaki długi korek. Nie wiem, no już przejechaliśmy 2 km i dalej się ciągnie, bo budują tą linię kolejową. No i nie mają jakiegoś wydalnego systemu przepuszczania przepustowości. No i policja nawet stoi. Proszę zobaczyć ilu pracowników. Mucho trabajo. Ale ciężka robota na takim słońcu, 33 stopnie. Chłopaki zapierdzielają na robocie. A ziomek sobie stoi i się opala.
selva. Na prawo. Puerto Fronterizo Chetumal. Proszę ja was, to jest właśnie granica, moi drodzy, między Meksykiem a Belize. Tutaj moi koledzy, jeszcze raz pomacham, dziękuję bardzo. Tu Meksyk, tam Belize. Nie po tej stronie poszedłem, no, moi drodzy. Muszę się wrócić i sobie spokojnie ogarnąć wizę. Pamiętacie, jak zakręcenie na granicy między Tadżykistanem a Afganistanem dostałem mandat? Na jednych granicach można kręcić, na innych nie można kręcić. No i w sensie na żadnych chyba nie można kręcić, ale ja kręcę zawsze. Znaczy przeważnie staram się, bo uważam, że na przykład no nie jest to szkodliwe akurat w tym momencie. A ja to wszystko analizuję, moi drodzy, dogłębniej. Ale żeby była jasność, byłem przygotowany na jakąś taką większą opłatę przy wyjeździe z Meksyku, bo naczytałem się, że trzeba tam około 100 zł zapłacić. I powiem wam, że nie musiałem nic zapłacić. To jest dość ciekawe, bo te informacje są tak mało konkretne, zbieżne. Wymieniłem pieniądze specjalnie, żeby mieć, ewentualnie, żeby zapłacić. No i niepotrzebnie wymieniłem, bo teraz no stracę po prostu, wiecie, na przewalutowaniu. To, że wymieniłem pieniądze, sprawia, że miałem komfort psychiczny, że w razie czego mogę sobie po prostu zapłacić. Więc coś za coś, w tej podróży jest zawsze coś za coś. W sumie w życiu jest zawsze coś za coś. Ty, Mordula, to jest teren tak zwany niczyi, między krajami. A ja mam budować kilka kilometrów. O co chodzi, ty? Ile żyję, to jeszcze nie łapałem między krajami stopa. 2 kilometros, amigos. Nawet na pakę mógłbym skoczyć, amigo. Naprawdę, no pierwszy raz w ogóle widzę aż tak duży pas ziemi niczyjej pomiędzy krajami. To jest dosłownie 2,5 km, moi drodzy. Ja butował nie będę. Kierownik zbyt... Oczywiście, o właśnie, moi drodzy, życie jak w Madrycie, to jest Meksyko. Proszę bardzo, ziomki mnie podwieźli, oni pojechali tam, ja idę tutaj do Imigración Zone i proszę ja was bardzo i zaczynamy z pełnego sandała, że tak powiem, serię z Belize. Powiem wam, że no, granice o tyle w tych krajach są takie dziwne, że często próbują was naciągnąć. To w sumie w Afryce to jest wręcz praktycznie 100%, że ktoś będzie tam kręcił ogonem, że tak powiem. Tutaj w Ameryce Łacińskiej, myślę, że w Ameryce Południowej też może się tak zdarzyć, więc trzeba mieć nosa i oczy szeroko otwarte. I to mnie zawsze wkurza, nie, na tych granicach, że musisz po prostu no, cały czas być uważny bardzo. Proszę, takim autobusem można też sobie po prostu pojechać, bo to jest lokalny transport. Look this! Patrzcie na to, Belize. 5 centów znalazłem, ale jaja. Queen Elizabeth. Dobry początek. Przyznam szczerze, że przejście granicy meksykańsko-belizyjskiej poszło jak kaszka z mleczkiem. Spodziewałem się opłaty w wysokości mniej więcej tak 130 zł, a się okazało, że po prostu nic i na luzie. Chociaż czytałem wcześniej na innych w internecie, że po prostu tam pobierają opłatę. I jestem taki zdziwiony, po prostu byłem też przygotowany na to, że na luzie wszystko poszło. I powiem wam, że najbardziej co mnie uderza tutaj, to fakt, że wszyscy ludzie, dzięki Paweł, że wszyscy ludzie znają angielski. Nie ma znaczenia, czy to jest młody, czy starszy człowiek, mówi po angielsku płynnie. I to jest po prostu szokujące. Mamy Amerykę Łacińską, w której przeważa język hiszpański. Rzecz jasna, większość ludzi tutaj w Belize, Belizyjczyków, zna hiszpański. I niektórzy nawet znają język Majów. Niemniej jednak ten angielski jest naprawdę na takim bardzo dobrym poziomie. Szok, niedowierzanie i szczęście, bo będzie można łatwo się komunikować. Po meksykańskiej stronie miałem w dłoni kamerę i paszport w drugiej i nie jestem pewien, czy ten fakt tak jakby odrzucił tą babeczkę, która była w imigracyjnym, że mnie zapytać o ten hajs, bo to była dość duża opłata i powiem szczerze, że w internecie dużo ludzi o tym wspominało, ale kurde, ona mnie nie zapytała, bo może się wydygała, że ja to nagrywam.
Ciekaw jestem. Dajcie znać koniecznie, drodzy widzowie, czy jak przekraczaliście granicę z Meksyku do Belize, to też nie płaciliście, czy płaciliście. A i na formularzu babka pyta, gdzie pan będzie spał? Ja mówię, no w hotelach lokalnych. Ona mówi, nie, musi pan napisać. Napisałem jej namioto, hotelo, Cortozal i przeszło. No w sensie, że namiot hotelowy, nie? Zalewa. Powiem wam, że to jest niesamowite. Po co ta biurokracja? Przecież to jest piec na wodę, fotomontaż. Dosłownie, moi drodzy, powiem wam tak. Machnąłem palcem, tak po prostu, od niechcenia. No autostop 15 sekund. Czujecie to? How are you going, mate? Yeah, wow, it's amazing. You know English. I'm going to Corozal. Everybody here in Belize speak English. Really? Yeah. Amazing. You going into Berto? Yeah, wow, it's incredible, bro. Because my Spanish is really not so nice. Hello, my name is Thomas. Thomas? Okay. Nice to meet you, bro. Nice to meet you too. Elegancko, mój kumpel Alan pojechał. Ale mi zaparowało, ty. Muszę wam coś opowiedzieć, bo to jest niesamowita sprawa. Moi drodzy, jesteśmy w mieście Corozal. Ogólnie językiem urzędowym w Belize jest język angielski, więc kierownik może płynnie sobie rozmawiać z ludźmi. Teraz tutaj z granicy zabrał mnie wojskowy. Amerykanin, który urodził się tutaj w Belize, który pracuje sobie jako właśnie wojskowy. I on mówi, że skąd jesteś oryginalnie? Ja mówię, że z Polski. On mówi, ty, ja w Polsce 6 miesięcy byłem na projekcie wojskowym, tam wiecie, od granicy wschodniej wysłali go. I ja mówię, no i jak się czułeś tam? On mówi, że nie rozumie, po co tam był i za pół roku kończy mu się kontrakt i rezygnuje z tego, bo mówi, że ludzie, którzy go tam wysłali, którzy nim nadzorowali, mieli w dupie to, czy mu się coś stanie, czy nie. No i taka jest prawda. Te wszystkie konflikty to są wywołane przez wyżej postawionych ludzi, a tak naprawdę wojskowi to są pionki tylko i wyłącznie. Więc siłą rzeczy, moi drodzy, no to jest complicated, to jest skomplikowane. I ja wam powiem, że ja też tych konfliktów nie rozumiem. A gość mówi tak, bo on w Teksasie mieszka, mówi, ja z Teksasu nie chcę mieszkać w Stanach, chcę mieszkać w Belize. To jest życie, prawdziwe życie, a nie jakieś tam, kurde, tutaj w Belize to jest prawdziwe życie, a nie jakieś tam w Stanach, czy jeżdżenie po Polsce i ochrona ukraińsko-polskiej granicy. No i on ma rację, no. I teraz, moi drodzy, trzeba się udać, wymienić pieniążki. No uwaga, mordziula, co ty? Po koleżeńsku tutaj, a pierwszy dzień w Belize. Pan robi, Ola, sobie tutaj napoje. Ale się muszę przyciskać. Muszę znaleźć miejscówkę, żeby wymienić hajs, bo nie chce mi się tego meksykańskiego hajsu nosić. A trochę go mam. Corozal Clinical Laboratory. Własnoręcznie zrobiony baner. Kreatywnie. O, jak foczka sobie leży elegancko przed sklepem. Czeka na autostopa, czy na co czeka? Nie wiadomo, na co czeka. Już na samym początku, moi drodzy, muszę powiedzieć, że tak. Angielski naprawdę, tak jak wspomniałem, na fajnym poziomie. Hiszpański starsi ludzie bardziej znają niż angielski. Ale starsi też... Hola, amigos! I tutaj mam ziomków też z gimnazjum. Ogólnie egzamin gimnazjalny razem zdawaliśmy. I co jeszcze wam chciałbym powiedzieć, że takie duże supermarkety tutaj to są oblegane przez, szanowni państwo, przez jaką nację? No zgadujemy. Pakistańczyków? Nie. Hindusów? Nie. Przez Chińczyków? Tak. Mamy tutaj ząb kolonialny i to widać po prostu na pierwszy rzut sandała. Flaga Belize powiewa dumnie. Belize Bank. Najpierw, póki pójdziesz do Hindusa wymieniać, to najpierw, mordula, sprawdź, czy w banku nie ma lepszego, jak to się mówi, ratio. Ale chyba bank dzisiaj zamknięty, bo dzisiaj weekend. A z Hindusami to śmieszna w ogóle sytuacja. Czekajcie, odwrócę kamerę, żebyście sobie widzieli i opowiem wam historię, którą Lulianna mi z Rumunii opowiedziała. Hindusi to są śmieszni, bo
Julianna mówi, że pierwszy raz korzystała z Couchsurfingu. To jest taki portal, na którym zapraszają Cię ludzie z różnych części świata do swojego domu. No i gdzieś tam była nie pamiętam czy w Stanach, czy gdzieś, gdzie mieszkał Hindus. Hindus ją zaprosił, no i ogólnie powiedział jej, że ma tylko jedno łóżko, więc musi spać z nim. No i w sumie ona się położyła z nim, bo to łóżko było duże, więc położyła się tak na skraju i tego, a ten Hindus zaczął się do niej dobierać. No i miała takie pierwsze złe doświadczenie, moi drodzy. Czy to nie wygląda fantastycznie? American and Indian batik zalewa. Tutaj Hindusi, ty, dzielnica Hindusów. Jakie jaja? Jaja jak berety. Instant repair. Some gold. Ponoć tutaj można wymienić, zrobić tak zwany szemrany interes. No zobaczymy, czy będą chcieli mnie Hindusi wycyckać. A, tutaj z lodówkami, to tutaj właśnie. Winia. Hello. Can I change here my Mexican peso for Belize money? Yeah, sure. This is the boss. Yeah. Hola, boss. Hello, bro. W sklepie z lodówkami. O, gracias, amigo. Gracias. 500 raz 20. Ja cię, to będzie tutaj hajsu dużo. Tutaj dwójki. 50, w sumie ma być 50, 58. Tu mamy 40. Raz, 2, 3, 4, 5, 50. Raz, 2, 3, 4, 58. I kto jest bogaczem? Kto? Pieniążki wymienione. Gracias, amigos. See you. Koledzy z okolic Delhi w Indiach. Powiem wam tyle, że no kurs bardzo dobry u Hindusa. No ja pierdzielę, no lodówkę mógłbym kupić. Wymieniłem tak, żeby mieć troszkę nadwyżki finansowej, żeby nie czuć takiej presji. Ktoś zapyta, ile to kierowniku, żebyś nie czuł presji. Już mówię, bo to przecież nie jest nic żadnego takiego, powiedziałbym, tajemniczego. Ponad 200 zł to jest tak bezpiecznie. Which channel you have YouTube? Yes. Find it, I will check. What's your name? Tushar. Tushar, greetings for Tushar. Hola. Muzyczka w tle i ogólnie powiem wam tak, mamy nowego widza na kanale z Indii i jego kolegów, którzy sprzedają lodówki tutaj. Ale tutaj kościołów. Powiem wam, że no na każdym kroku. Metodyści, apostolskie, katolickie. Chcę wam, jest i czarina belizyjska, pierwsza czarinka na filmie. Witamy serdecznie. Belize to kraj, który leży nad Morzem Karaibskim. Graniczy między innymi z Meksykiem, od zachodu, moi drodzy, z Gwatemalą. Tutaj rzecz jasna, tą wodę, którą widzicie, to nie jest Morze Karaibskie. Witamy serdecznie aktora pierwszej klasy belizyjskiego. Dziękujemy za wskazanie kierunku, dziękujemy. Tutaj, moi drodzy, nic innego jak laguna. Sandał się zamoczy. Z dość ciekawych takich informacji, Belize jest naprawdę malutkim krajem, w którym zamieszkuje może z 400 000 ludzi. Malutki, ale to jest dobrze. Bo jak jest duży, tak jak Meksyk, no to można się pogubić. A w Belize człowiek się nie pogubi. Proszę bardzo, tak to tutaj wygląda. Tam są resorty jakieś, a tutaj się ciągnie woda jak morze po horyzont. Tam dalej Morze Karaibskie, rafy koralowe i powiem wam, że różnego rodzaju atole przeróżne. I tutaj w Belize też jest taka dziura, czarna dziura, to studnia krasowa się zapadła i stworzyła, moi drodzy, ogromną dziurę, tam 120 metrów głębokości, w której można nurkować. Ponoć jest chyba jedna z najgłębszych cenot. W sensie to nie jest cenota, bo cenota ma w sobie słodką wodę, a to jest takie zapadlisko po prostu, które jest wypełnione słoną wodą. Spójrzcie na to. Spójrzcie na tą chatę. Co ona wam przypomina? Jaki kraj, jaka narodowość wam się kojarzy z taką chatą? W 55 ta chata wytrzymała ogólnie huragan w skali numeracji 5, czyli taki srogi, no i wytrzymała.
Proszę bardzo, no ma ponad 100 lat. Szanowni Państwo. To jest historyczna chata. No i wycieczka AA, alkoholik, no więc tutaj można się spotkać, tutaj można sobie pogadać, nie? O problemie alkoholowym, który jest ogólnie powszechny i bardzo często też dotyka, moi drodzy, u nas Polaków. Tutaj też szkoła. Historical War. Nie, to jest Paryż, to jest plebania, moi drodzy, plebania, proszę bardzo. Ale przy szkołach przeważnie są, znaczy przy plebaniach przeważnie są szkoły. Chłopaki z Belizy są ewidentnie bardziej ciemniejsi. I to tak powiedziałbym, że to na pierwszy rzut oka widać, na pierwszy rzut sandała. Ale zauważcie, jak tutaj Chińczycy mocno zdominowali. Ja jestem przerażony, jak Chińczycy są, wiecie, kreatywni i przedsiębiorczy. Proszę bardzo, tutaj wszystkie sklepy te większe są chińskie. I co jeszcze chciałem powiedzieć, no to fakt, że Hindusi tak samo robią na mnie ogromne wrażenie swoją przedsiębiorczością, ponieważ to naprawdę, to nie jest takie proste, żeby stworzyć biznes w kraju tak innym od tego chińskiego. Oni po prostu są tak... O, na zdrówko. 200 lat w Belize. Mordo. Odzyskaliśmy zasilanie. Roberto to jest mój kumpel. Hola Roberto. Roberto odjeżdża. A my tutaj sobie co możemy pić? Lokalny przysmak, moi drodzy. Lokalnym przysmakiem w Belize jest ten śmieć. Czemu mówię śmieć? Słuchajcie, narzekam na ten popitek cukrowy z tego tytułu, że dupa od niego rośnie i głowa robi się bardziej tępa. No taka jest prawda. Ale kiedy podróżujesz, jest gorąco, dużo chodzisz, no to ten napitek naprawdę koi, orzeźwia. I co ja wam powiem? Powiem wam, że nie ma w życiu... Ciężko w życiu czasami znaleźć balans. Człowiek narzeka i tak pije. Za tego wariata u Hindusa zapłaciłem 4,50. Czujecie? Czy jest tu miejsce, w którym można zostawić? Ludzie tutaj zostawiają, to i ja zostawię tutaj. Kosza nie widzę, to się nie będę fatygował. Powiem wam, że kraje tutaj nie są takie tanie do podróżowania. Naprawdę nie są takie tanie, jakby się mogło wydawać. Na pierwszy rzut sandała po mapie. Chiński supermarket. Duży. G-Mark Store. G-Mark Store, jak zauważyliście, właścicielami są moi drodzy... My friend. Się zagadałem, zakręciłem, bo kolegę zobaczyłem. Jak zauważyliście, Chińczycy. Rozmawiałem ze swoim koleżką tutaj z Belize, tym i co poznałem pod sklepem. I on mówi, że no ogromny problem jest tutaj w Belize, ponieważ większość sklepów większych przejęli najzwyczajniej w świecie Hindusi, tudzież, o, to jest ta morda, zaraz wam opowiem, co on tu tam świrował, zaraz co on świrował do mnie. Przejęli Hindusi i Chińczycy. No więc lokalnie nie mają za bardzo pracy, a jak mają pracę, to za mniejsze pieniądze. No ale z drugiej strony może Belizyjczycy nie są tak powiedziałbym, przedsiębiorczy. Jestem tam, gdzie wymieniam hajs. Podbija do mnie gość i mówi: ty, sprzedam ci awokado, a ty mi daj hajs na wodę. Ja mówię: mordo, no ja mi awokado teraz nie potrzebuję i ci hajsu na wodę nie dam. Ja nie jestem jakimś hamem. Hola amigo. Nie jestem hamem, no ale też potrzebuję tutaj pieniądze, muszę się rozeznać ogólnie w życiu, co i jak i dlaczego. O, taki był nastręczający, że powiem wam, że kurczę, normalnie aż się kamera w kieszeni otwierała. I taki agresywny, taki wiecie, no. Szalony. Ford F-150, produkowany między innymi w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Detroit, moi drodzy. Honda Civic, stara ale jara. Najważniejsze, że jedzie. No parking, Active Drive. Wspominałem wam, że Belize było znane i wciąż jest znane z wysokiej przestępczości przeróżnych gangów między sobą. To jest taka informacja, która niezbyt dobrze wpływa na moje samopoczucie tutaj. Mała pulpetinka się schowała, a mi się baterie zaczęły rozklejać. Ogólnie w podróży coraz częściej mi się te baterie rozklejają, powiem wam, i puchną. Więc no to nie jest fajne, szanowni państwo z GoPro. Naprawdę to nie jest fajne, bo spuchnięte baterie są do wyrzucenia.
tym smutnym, rozklejającym akcentem bateryjnym, który dotknął mnie bezpośrednio, kończę dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Bardzo dziękuję za wspólną podróż, za przeprawę przez granicę, za autostop w Meksyku, za bycie tutaj na samym początku razem, bo to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję i polecam zostawić łapeczkę, komentarz. Napiszcie w komentarzu coś, co Was zaskoczyło, może coś, co Was zaintrygowało. No i pamiętajcie, żeby przesłać odcinek dalej pocztą sandałową do znajomych bądź do rodziny. I polecić kierownicze sandały. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się niziutko i zapraszam na dniach już na kolejny odcinek.